Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dzień dobry, witam o poranku. Czy dziś będzie podwyżka stóp procentowych w Polsce? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Czy dziś będzie podwyżka stóp procentowych w Polsce? Praktycznie nie ma dzisiaj ważniejszych danych makroekonomicznych ze świata. Rynek będzie się koncentrował na sentymencie, który został wywołany wczoraj na samym początku sesji i po długim weekendzie w Stanach Zjednoczonych. Ale dla Polski kluczowe będzie to, co się wydarzy podczas decyzji RPP w sprawie stóp procentowych. Poznaliśmy dane o PKB, poznaliśmy dane o inflacji, więc Rada Polityki Pieniężnej ma dzisiaj bardzo trudne zadanie do wykonania, czyli podjęcie decyzji, czy zostawić stopy procentowe bez zmian, czy je podwyższyć i jeżeli podwyższyć, to w jakiej skali. Więc to jest coś, na co będziemy czekać. Nie wiadomo, o której godzinie zapadnie decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Należy spodziewać się jej o każdej porze od mniej więcej godziny 12, w szczególności od momentu rozpoczęcia sesji amerykańskiej, czyli mniej więcej od godziny 14. I może ona zapaść nawet do godziny 18, więc bądźmy czujni po prostu w końcówce dzisiejszej sesji w Warszawie, ponieważ ta decyzja ma także znaczenie i zobaczymy, jakie jest nastawienie Rady Polityki Pieniężnej do tych danych, do sytuacji, jaki będzie komentarz do tego wszystkiego, co się będzie działo wkrótce w polskiej gospodarce i co może się dziać na polskich aktywach, na co teraz Rada Polityki Pieniężnej zwraca szczególnie baczną uwagę. Zaczynamy od tego, jak rynek to widzi, co rynek prognozuje, co jest w cenach, co może być w cenach, co może się wydarzyć na rynku po informacjach, które się pojawią. Jaki jest scenariusz bazowy? Czy w ogóle będzie podwyżka stóp procentowych? Na te pytania postaram się za chwilę udzielić odpowiedzi. Na samym początku zwracamy uwagę na zachowanie WIBOR-u 3-miesięcznego i widzimy, że po 2 miesiącach w miarę wypłaszczenia WIBOR 3M zaczyna znowu lekko rosnąć. Jest to pokłosie tych danych o inflacji CPI, więc pierwszy wniosek jest taki, że dane o inflacji sprzyjają temu, żeby Rada Polityki Pieniężnej jednak podniosła stopy procentowe. Kiedy zobaczymy, jak rynek, obstawiając własnymi pieniędzmi, wybiera, co może się wydarzyć, jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz tego, co się może wydarzyć w najbliższych dniach, w następnych godzinach i być może czy rynek będzie zaskoczony, czy też nie, widzimy, że na stawkach FRA, tych najbardziej krótkoterminowych, jest w cenach podwyżka o 25 punktów bazowych, więc rynek generalnie spodziewa się, że akurat dzisiaj będzie podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych, że jednak mając na uwadze dane o inflacji, mając dane o wzroście PKB, rynek widzi, że przeważą te sygnały płynące o inflacji i to skłoni Rady Polityki Pieniężnej do podwyżki o następne 25 punktów bazowych, że cykl podwyżek stóp procentowych nie zakończy się na poziomie 6,50%, tylko że stopy procentowe jeszcze troszeczkę pójdą w górę. Na chwilę obecną tak właśnie jest to obserwowane przez rynek. Jak rynek nastawia się? Gdzie mogą być stopy procentowe za pół roku, powiedzmy w pierwszym kwartale 2023 roku? I kiedy zobaczymy na te wydarzenia z ostatnich godzin, z ostatnich dni, widzimy zmniejszenie oczekiwań co do dalszych podwyżek stóp procentowych, ale rynek wciąż jeszcze widzi, że może być następna podwyżka o 25 punktów bazowych, czyli od dzisiejszych poziomów 6,50%, mniej więcej za pół roku stopy procentowe mogą być wyższe o 50 punktów bazowych, czyli mniej więcej w pierwszym kwartale 2023 roku. Na chwilę obecną rynek obstawia własnymi pieniędzmi, że stopy procentowe sięgną poziomu 7%. I na następnym wykresie zobaczymy, co teraz rynek zakłada, że może się wydarzyć na stopach procentowych w Polsce mniej więcej w perspektywie za rok, czyli pod koniec letnich wakacji 2023 roku. I tutaj już widzimy oczekiwania na obniżki stóp procentowych, ale nie ma jeszcze w cenie żadnej pełnej obniżki stóp procentowych. Jest na razie nastawienie na obniżki stóp procentowych. Wniosek jest taki, mając na uwadze przyszłą
krzywą stóp procentowych, to jak rynek własnymi pieniędzmi, nie oczekiwaniami obstawia, jaka może być trajektoria dalsza podwyżek stóp procentowych, to rynek zakłada, że dzisiaj będzie 25 punktów podwyżki stóp procentowych, może być jeszcze do pierwszego kwartału w przyszłym roku następne 25 punktów procentowych podwyżki stóp procentowych, a później mniej więcej od letnich wakacji 2023 roku zakładamy już, rynek własnymi pieniędzmi zakłada, że może być obniżka stóp procentowych i im bliżej końca 2023 roku, tym większa szansa na to, że będą obniżki stóp procentowych, że będzie przynajmniej jedna obniżka stóp procentowych w Polsce. Czy tak się stanie? Oczywiście bardzo wiele zależy od dalszej trajektorii inflacji w Polsce, od dalszego wzrostu gospodarczego w naszym kraju, czy gospodarka mocno spowolni, czy też to będzie tylko takie słabe spowolnienie gospodarcze. Oczywiście od geopolityki, od tego, co się wydarzy w ogóle na świecie, więc widzimy, że wszystko się tutaj zmienia, natomiast generalna tendencja na to, żeby tworzyć już szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest przewidywana przez rynek i ci wszyscy, którzy mówią właśnie o tym, że cykl podwyżek stóp procentowych zbliża się ku końcowi, bazują właśnie na zachowaniu rynku przyszłych stóp procentowych, gdzie, przypominam jeszcze raz, to nie są żadne oczekiwania, widzimisię, a nie wybujała fantazja ekonomistów, tylko tam, gdzie rynek własnymi pieniędzmi, milionami, miliardami dolarów obstawia, jaka może być przyszłość polskich stóp procentowych. Ale przejdźmy teraz właśnie do tych ankiet, do tego oczekiwania, do tego, do jakich subiektywnych wniosków dochodzą ekonomiści i ci profesjonaliści, którzy ze swoją własną wiedzą zakładają, co się może wydarzyć na stopach procentowych i widzimy, że nikt nie prognozuje, że stopy procentowe pozostaną dzisiaj bez zmian. Czyli wszyscy zakładają, że będzie jakaś podwyżka stóp procentowych. Zdecydowanie dominuje teza o tym, że będzie to 25 punktów podwyżki stóp procentowych, czyli że stopy procentowe dzisiaj osiągną poziom 6,75%, ale jest też 5 podmiotów, które zakładają, że będzie aż 50 punktów procentowych podwyżki. I widzimy na tym wykresie w tle, kto to jest i jak tutaj jest obstawiane właśnie tutaj tymi ankietami, gdzie może się znaleźć dzisiaj stopa procentowa. Jeszcze raz przypominam, nie wiadomo, o której godzinie zapadnie decyzja w sprawie stóp procentowych. Im wyższe stopy procentowe, tym mogą być oczywiście bardziej drastyczne ruchy na rynkach różnych klas aktywów, ponieważ w cenie wycenione jest 25 punktów podwyżki stóp procentowych, ale gdyby było 50 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych, to oczywiście rynek powinien zareagować i powinno być to uwzględnione ekstra w cenie. I oczywiście także, gdyby nie było podwyżki stóp procentowych, to także powinno być to uwzględnione w zachowaniu ceny. Oczywiście teoretycznie im wyższe stopy procentowe, im bardziej stopy procentowe pójdą w górę, tym korzystniej powinno być to dla rynku krajowej waluty, ale jak wiemy, teraz na przestrzeni ostatnich miesięcy i lat to, co się dzieje w Polsce, ma niewielkie znaczenie dla wyceny polskiego złotego. To, co się dzieje na rynku złotego, jest w zdecydowanej większości, moim zdaniem w 90% zależne od tego, jakie są globalne przepływy finansowe, czyli to, co się dzieje na amerykańskim dolarze, a nie czynniki lokalne. Gdyby tak było, no to podwyżka stóp procentowych na Węgrzech do poziomu ponad 10% powinna doprowadzić do aprecjacji węgierskiego forinta, a po prostu tak się nie dzieje. I prawdopodobnie także będzie to podobnie z rynkiem złotego, gdyby była podwyżka stóp procentowych dzisiaj w Polsce o więcej niż 25 punktów bazowych. No i oczywiście im wyższe stopy procentowe, tym gorzej dla giełdy papierów wartościowych, która wyceniła tylko 25 punktów bazowych, a wyższe podwyżki stóp procentowych moim zdaniem nie są w cenie. I zobaczymy oczywiście, co się stanie na polskich obligacjach. Moim zdaniem to jest główny rynek, na który będziemy dzisiaj spoglądać. Teoretycznie im bliżej końca cyklu podwyżek stóp procentowych, tym bardziej powinni inwestorzy zagraniczni kupować polskie obligacje. Więc im wyższa dzisiaj będzie podwyżka stóp procentowych, tym silniej powinny zareagować korzystniej polskie obligacje, czyli rentowności powinny dalej spaść. Wczoraj nie udało się spaść poniżej poziomu 6% na rentowności
czyli tutaj cały czas widzimy pozytywne zachowanie polskich obligacji, ale konsolidacja w okolicach 6% i w okolicach 6,30% od góry cały czas trwa i czekamy na wybicie. Natomiast odsyłam do wczorajszego popołudniowego komentarza, w którym zaznaczyłem, że rośnie relatywna siła polskich obligacji i polskich papierów. Prawdopodobnie inwestorzy z całego świata od 3 miesięcy szukają stopy zwrotu i polskie aktywa, zwłaszcza polskie obligacje, stają się jednymi z najbardziej atrakcyjnych na całym świecie, ponieważ wiąże się to inwestowanie tutaj na polskich obligacjach z maksymalnym stosunkiem wstępnego ryzyka do potencjalnego zysku. Poziom 6% na polskich obligacjach 10-letnich jest teraz punktem odniesienia. I rynek krajowej waluty, on podlega przede wszystkim temu, co się dzieje na rynku euro-dolara, ale widać relatywną rosnącą siłę krajowej waluty. Z krótkoterminowej perspektywy jeszcze raz przypomnę, poziom 4,70 jest kluczowy na euro-złoty i na dolar-złoty, ponieważ okolice parytetu na euro-dolarze oznaczają, że obie te pary walutowe i euro-złoty i dolar-złoty mają praktycznie te same punkty odniesienia. Jako że amerykański dolar generalnie jest kupowany teraz, więc sytuacja na dolar-złotym jest bardziej dynamiczna. Jesteśmy bliżej szczytów, które były ustanowione paręnaście dni temu i 2 miesiące temu. Jeszcze raz przypominam, każdy powrót nad poziom 4,80 oznacza, że testujemy także górne ograniczenie 8-letniego kanału wzrostowego i jest to dla inwestorów długoterminowych pewnego rodzaju okazja inwestycyjna. I oczywiście jest to także fantastyczne miejsce do tego, żeby ci, którzy zarządzają ryzykiem kursowym, podejmowali tutaj w tych miejscach bardzo długoterminowe decyzje, które są korzystne dla zachowania efektywności ich modelów biznesowych, nastawionych w tym wypadku oczywiście na eksport. I oczywiście także patrzymy na warszawską giełdę papierów wartościowych. Wczoraj mieliśmy dalsze spadki, nowe minima w tendencji spadkowej. Nie udało się wrócić nad poziom 1500 punktów, czyli warszawska giełda sygnalizuje, że ma ochotę na ruch w okolicy 1250. I oczywiście im wyższe stopy procentowe, tym negatywniej dla warszawskiej giełdy. Jeżeli indeksy giełdowe na świecie będą spadać, a taka jest tendencja, więc także warszawska giełda powinna spadać. A dlaczego polska giełda jest taka słaba? Powód jest jeden oczywiście. Jesteśmy blisko wojny, jesteśmy najbliżej, jesteśmy najbardziej rozwiniętym rynkiem finansowym na świecie, najbardziej rozwiniętą giełdą na świecie, najbliżej konfliktu zbrojnego, która cały czas efektywnie funkcjonuje. Dlatego polska giełda jest taka teraz słaba i kiedy zobaczymy na stopę zwrotu na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy, a dokładnie 6 miesięcy temu zaczęła się wojna, to widzimy, że to jest główny powód teraz słabości warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Tempo podwyżek stóp procentowych, bliskość wojny powoduje, że nie ma atrakcyjności warszawskiej giełdy papierów wartościowych. A kiedy ona wróci? Po pierwsze, kiedy oczywiście ryzyko geopolityczne związane z wojną zacznie się kurczyć, zmaleje, czyli mówiąc wprost, kiedy będzie zawieszenie broni, kiedy będzie pokój. I oczywiście także z perspektywy fundamentalnej, jeżeli będą przesłanki ku temu, żeby wieścić obniżki stóp procentowych. Wracając do tematu głównego, o tym co mówiłem parę minut temu, to nie teraz jest czas na giełdę papierów wartościowych. Ten czas nadejdzie w 2023 roku, jeżeli wciąż giełda papierów wartościowych będzie wyceniała obniżki stóp procentowych. Jeżeli rynek finansowy będzie wyceniał w 2023 roku obniżki stóp procentowych, to dopiero w przyszłym roku będzie rosła atrakcyjność inwestowania na polskiej giełdzie. Na razie tendencja jest zdecydowanie w dół, teraz na kierunku 1250 punktów. Długoterminowa perspektywa pokazuje nam, jaka jest waga i ważność tych poziomów, na których jesteśmy teraz i co by się stało, kiedy będziemy kontynuować tendencję spadkową. I jako że już przeszliśmy przez krajowe aktywa, warto teraz także patrzeć na to, co się dzieje na świecie, ponieważ na świecie w tym tygodniu najważniejsza jest decyzja Europejskiego Banku Centralnego,
czyli to, co się wydarzy jutro o godzinie 13:45, jaka będzie podwyżka i skala ruchu w polityce monetarnej w strefie euro i na chwilę obecną rynek nastawia się, że będzie to zdecydowanie więcej niż klasyczne 25 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych. Rynek obligacji niemieckich ewidentnie to dyskontuje, rentowność już wróciła nawet nad poziom 1,60%, czyli jest tutaj nastawienie na to, że agresywna polityka podwyższania stóp procentowych w strefie euro także będzie miała miejsce. Widzimy to także na amerykańskich obligacjach. Tutaj rynek wrócił nawet nad poziom 3,30%, czyli oczekiwana jest także mocna podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych za kilkanaście dni. Rynek euro-dolara jest na coraz niższych poziomach. Każde kolejne wzrostowe podbicie tworzy szczyt niżej, a to jest klasyczne zaproszenie do dalszych spadków. Oczywiście znaczenie decyzji w sprawie podwyżki stóp procentowych jutro w Europejskim Banku Centralnym mrozi tutaj zapędy, ponieważ podwyżka taka dynamiczna raczej sprzyja umocnieniu euro, a nie sprzedawaniu europejskiej waluty. Dlatego nie spodziewam się wybicia aż do jutrzejszej decyzji w sprawie stóp procentowych, być może nawet do decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych. Na razie jednak tutaj sytuacja techniczna faworyzuje coraz bardziej przełamanie także dolnego ograniczenia paroletniego kanału spadkowego, którego dolne ograniczenie przebiega właśnie w okolicach parytetu i tych poziomów, na których teraz jesteśmy. No i oczywiście, mając na uwadze rynek forexowy, nie można uciec od tematu jena japońskiego, na którym dynamiczna fala przeceny jest oczywiście ogromna. Jaki jest powód? Oczywiście zachowanie tego, co się dzieje na rynku obligacji. Dalsza wyprzedaż amerykańskich, europejskich obligacji to jest główny powód wyprzedaży jena japońskiego. Wyprzedaż jena japońskiego pociąga oczywiście także wojnę walutową w Azji, dlatego zachowanie azjatyckich i oceanicznych walut jest w ostatnim czasie takie dynamiczne i takie bardzo atrakcyjne dla daytraderów, dlatego to, co się dzieje na jenie, jest teraz oceniane jako tak zwany raj dla daytraderów. Raj dla daytraderów, przypominam, to jest takie miejsce, gdzie mamy gigantyczną zmienność przy bardzo niskich kosztach transakcyjnych. Para dolar do jena oferuje właśnie takie warunki i wtedy ten współczynnik atrakcyjności idzie tak mocno w górę, że daytraderzy, wszyscy krótkoterminowi spekulanci mają wiele ciekawych okazji inwestycyjnych charakteryzujących się maksymalnym stosunkiem potencjalnego zysku do wstępnego ryzyka i kosztów transakcyjnych. Dlatego określenie raj dla daytraderów jest właściwe dla par związanych z jenem i widzimy to właśnie na wykresie euro-jena i dolar-jena, jak bardzo teraz dynamicznie, bardzo skokowo rosną teraz wszystkie pary związane z jenem japońskim, jak ta waluta silnie się osłabia. I widzimy generalnie na całym indeksie jenowym, że w ostatnim czasie osłabienie jena jest najbardziej mocne, najsilniejsze od lat 70., czyli jesteśmy teraz w perspektywie historycznej, widzimy, co się teraz dzieje i na następnym wykresie widzimy także, jaka była skala i co się działo w sytuacji, kiedy dochodziło do interwencji na jenie japońskim, banku japońskiego, banku centralnego. No i przede wszystkim widać w tym wypadku, że zachowanie jena japońskiego, który się osłabia, generuje tendencję do tego, żeby bank centralny interweniował w celu umocnienia jena japońskiego. Dominuje taka strategia interwencji banku centralnego w Japonii. Ostatnia taka interwencja, jak widzimy, miała miejsce ponad 10 lat temu, ale przede wszystkim miały miejsce te interwencje w latach 90. Czy tak się stanie obecnie? Zobaczymy. Może tak się stanie, może nie. Trwa, pamiętajmy, wojna walutowa wynikająca także z tego, co się dzieje na rynkach światowych, na amerykańskim dolarze i na obligacjach. Kiedy jesteśmy na rynkach światowych, kiedy poruszamy temat obligacji, warto także obserwować cenę złota, ponieważ momentalnie zmiany w przyszłej realnej stopie procentowej oznaczają wpływ fundamentalny na zachowanie ceny złota i wzrosty rentowności nie sprzyjają wzrostom ceny złota. Wzrosty rentowności amerykańskich obligacji sprzyjają spadkom ceny złota i obserwujemy to właśnie teraz. Rynek złota sięga
tych potężnych wsparć $1680–1700 i bardzo podobnie zachowuje się także rynek srebra, gdzie tutaj nawet tendencja spadkowa jest lepiej widoczna. Natomiast bliskość potężnych wsparć na cenie złota oznacza, że rynek wkrótce będzie musiał podjąć bardzo ważną, długoterminową decyzję. Czy tworzymy formację podwójny szczyt na cenie złota o dwuletniej historii, czy też nie. I to się będzie działo na naszych oczach na przestrzeni następnych 2 tygodni i w końcówce września. Na rynku surowcowym obserwujemy także zachowanie ropy naftowej, która też testuje ostatnie minima i minima sprzed paru tygodni, więc mamy także test dwuletniej linii trendu wzrostowego, więc jeżeli ropa naftowa przebije te wsparcia, będziemy kontynuować spadki. W takim wypadku otworzy się przestrzeń do ruchu w okolicach $65–75. Ten scenariusz jest moim zdaniem scenariuszem już bazowym, ponieważ zachowanie ropy naftowej pod względem technicznym sprzyja temu i oczywiście dyskontowanie globalnej recesji, spowolnienia gospodarczego, czyli spadek globalnego popytu jest dobrze odzwierciedlony w zachowaniu ropy naftowej. I jeszcze raz przypominam, ropa naftowa to także wskaźnik wyprzedzający inflację, więc jeżeli ropa naftowa spada, to spadają także oczekiwania inflacyjne i prędzej czy później rynek obligacji przypomni sobie o tym i zacznie kupować obligacje. Moim zdaniem muszą minąć decyzje w sprawie stóp procentowych, więc w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy mieć także decyzję w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, w kolejnych dniach, kiedy będziemy mieć decyzję w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, rynek przypomni sobie o zachowaniu ropy naftowej. No i teraz na koniec Bitcoin, który wyłamał się z krótkoterminowej konsolidacji. Wczoraj rynek zaczyna spadać, oddalać się od poziomu $20,000. To jest bardzo zła wiadomość dla ryzyka. Indeksy giełdowe na Wall Street powinny spadać. W tym wypadku powinno dojść do przełamania poziomu 3900 punktów na indeksie S&P. Przypominam, tam jest zniesienie Fibonacciego 61,8%. Jeżeli tak się stanie, otworzy się perspektywa do ataku na minima, które zostały utworzone w czerwcu i w marcu. I prawdopodobnie to jest scenariusz teraz bazowy, ponieważ rynki nie lubią podwyżek stóp procentowych i wyceniają to, co się będzie działo w gospodarce na przestrzeni następnych 6–9 miesięcy. Spadki indeksów giełdowych oznaczają, że rynek giełdowy dyskontuje recesję i pogłębienie negatywnych tendencji w gospodarce na przestrzeni właśnie następnych 6–9 miesięcy. Patrząc na zachowanie giełd w Azji, widzimy spadki, więc to jest negatywna informacja dla Europy. Europa powinna się otworzyć także lukami w dół. Indeks DAX będzie na dobrej drodze do tego, żeby przetestować ostatnie minima, a podwyżki oczywiście stóp procentowych w strefie euro w skali większej niż zakładano jeszcze miesiąc temu nie sprzyjają europejskim akcjom. Warto także o tym pamiętać. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i stopy zwrotu. Pozdrawiam.